Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku Pacific Sun Lab. Tym razem postaram się Wam przybliżyć zagadnienie związane z aktualizacją oprogramowania w naszych urządzeniach takich jak Core 7, Core 5 lub CalcFeeder. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, co potrzebne jest, aby taką aktualizację wykonać. Przede wszystkim komputer. Może być to dowolny komputer, najlepiej laptop z oprogramowaniem opartym o system Windows lub system macOS. Następnie potrzebujecie kabel mini USB. Ten kabel powinien być zawarty w paczce z Waszym urządzeniem i samo urządzenie, na którym tą aktualizację chcecie wykonać. Skoro mamy już przygotowany sprzęt, czyli laptop, wspomniany kabel i urządzenie, zacznijmy od pobrania najnowszego uploadera ze strony Pacific Sun. Znajdziecie go w dziale Download, czyli pobieranie plików, w części dotyczącej aktualizacji oprogramowania. I tu znowu, w zależności od tego, jaki posiadacie system operacyjny, czy jest to Windows, czy jest to macOS, możecie i powinniście wybrać właściwą wersję przeznaczoną dla Waszego systemu. Jak oprogramowanie pobierzecie i zainstalujecie na komputerze, kolejną czynnością jest podłączenie dozownika do komputera. W tym celu korzystacie z kabla USB mini USB. Port mini USB znajduje się w tylnej części urządzenia Core 7. Drugą część kabla musicie włożyć w wolny port w Waszym komputerze. Po podłączeniu urządzenia do Waszego komputera zauważycie, że komputer wykryje nowe urządzenie i zainstaluje dla niego odpowiedni port komunikacyjny. Na komputerach z systemem operacyjnym Windows będzie to port komunikacyjny np. COM7 czy COM8 czy COM150, natomiast na urządzeniach, komputerach z oprogramowaniem typu macOS będzie to urządzenie nazwane Device USB, Serial Port. Więc tu dość ważne jest wybranie podczas aktualizacji właściwego portu przypisanego do urządzenia, w którym chcecie dokonać aktualizacji oprogramowania. Następnie na liście urządzeń, które zobaczycie w aplikacji, pojawi Wam się w zależności od systemu nowy port komunikacyjny COM na przykład 5 przypisany do dozownika, a na urządzeniach, na komputerach wyposażonych w oprogramowanie macOS pojawi się urządzenie Device USB. Musicie wybrać to urządzenie, potwierdzić, przejść do strony, do pierwszej zakładki, gdzie następuje wybranie oprogramowania, pliku z rozszerzeniem bin. Wybieramy plik bin, klikamy przycisk Update i widzimy, że na ekranie zaczynają pojawiać się kropeczki. Te kropeczki informują nas o tym, że oprogramowanie jest w trybie przygotowania do aktualizacji oprogramowania. Kolejną czynnością, którą teraz musicie zrobić, jest zresetowanie fizyczne urządzenia. Reset polega na wciśnięciu przycisku Reset ponownie w tylnej części obudowy. Po wciśnięciu przycisku Reset aktualizacja oprogramowania rozpocznie się. Sama aktualizacja oprogramowania może zająć kilka minut. Po tym czasie urządzenie automatycznie zrestartuje się i ponownie uruchomi, korzystając z najnowszego firmware'u. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące samej aktualizacji, bądź są jakieś rzeczy, których nie omówiłem i są dla Was niejasne, proszę Was o zadanie pytań w komentarzach pod filmem, postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.